Lekcja 1. Co powiesz na wędrówki? Hej, Anna, mam pomysł na nasz weekend. Co opowiesz na wędrówkę? Cześć, John. To brzmi świetnie. Uwielbiam przebywać w naturze. Idealny. Przygotujmy nasz sprzęt turystyczny i zaplanujmy trasę. Brzmi jak plan. Możemy też spakować przekąski i wodę. Absolutnie. Muszę pozostać nawodniony i energiczny na szlaku. Sprawdźmy prognozę pogody, aby upewnić się, że jest to dobry dzień na wędrówki. Dobry pomysł. Bezpieczeństwo przede wszystkim, a my nie chcemy dać się złapać w deszczu. Kiedy już poznamy wszystkie szczegóły, spotkajmy się i rozpocznijmy naszą przygodę. Brzmi jak plan. Przejdźmy do tego. Zdecydowanie, John. Czas ruszyć na szlak i cieszyć się wspaniałym, świeżym powietrzem. Chodźmy, Anna. Oto pełna zabawy i niezapomniana wycieczka piesza. Absolutnie, John. Niech nasza wędrówka będzie pełna śmiechu i pięknych widoków. Lekcja 2. Myślę o zakupie nowego laptopa. Hej, Anna. Potrzebuję porady. Myślę o zakupie nowego laptopa. Cześć, John. To dobry pomysł. Jakie są twoje wymagania? Potrzebuję czegoś potężnego do pracy i gier. Jakieś sugestie? Dobry punkt. Polecam zapoznać się z najnowszymi modelami renomowanych marek. Przyjrzę się temu. Jakieś szczególne cechy, które powinienem wziąć pod uwagę. Poszukaj szybkiego procesora, dużej ilości miejsca i dedykowanej karty graficznej. Mam to. Będę o tym pamiętać podczas moich badań. Przeczytaj także recenzje klientów, aby dowiedzieć się o niezawodności i wydajności. To mądra wskazówka. Dzięki za pomoc, Anno. Witaj, John. Daj znać, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy. Zrobię to, Anna. Jeszcze raz dziękuję za radę. Nie ma problemu, John. Szczęśliwego polowania na laptopy. Absolutnie, Anna. Oto znalezienie idealnego towarzysza technicznego. Pozdrawiam, John. Niech twój nowy laptop przyniesie ci radość i produktywność. Lekcja 3. Jakie masz plany na dziś? Hej, Anna. Jakie masz plany na dziś? Cześć, John. Niewiele. Po prostu nadrobię zaległości w lekturze. To brzmi relaksująco. Jakaś konkretna książka, w którą się nurkujesz. Zaczynam powieść tajemniczą, którą chciałem przeczytać od jakiegoś czasu. Nieźle. Ciesz się zagubieniem się w świecie napięcia i wskazówek. Dzięki, John. To dla mnie zawsze ekscytująca ucieczka. Cóż, dzisiaj będę pracował nad nowym projektem kodowania. To brzmi interesująco. Życzę produktywnej i kreatywnej sesji kodowania. Dzięki, Anna. Cieszę się, że mogę sprostać nowym wyzwaniom. Pozdrawiam dzień relaksu i produktywności. Pozdrawiam, Anno. Oto, aby cieszyć się naszymi odpowiednimi zajęciami. Absolutnie, John. Niech nasz dzień będzie wypełniony radością i osiągnięciami. Lekcja 4. Co powiesz na wirtualne działania związane z budowaniem zespołu? Hej, Anna. Myślałem o wspieraniu ducha zespołu wśród naszych zdalnych członków zespołu. Jakieś pomysły? Cześć, John. Zgadzam się, że to ważne.
Co powiesz na wirtualne działania związane z budowaniem zespołu? Świetna sugestia. Możemy zorganizować gry online lub wirtualne happy hours. To zabawny sposób na łączenie się i budowanie koleżeństwa pomimo dystansu. Możemy również zachęcać do otwartej komunikacji i współpracy. Absolutnie. Regularne zameldowania i spotkania zespołowe mogą pomóc wzmocnić relacje. Dzielenie się sukcesami i świętowanie kamieni milowych może również wzmocnić ducha zespołu. Niezbędne jest również tworzenie pozytywnej i integracyjnej kultury pracy. Prawda, empatia i wsparcie znacznie przyczyniają się do wspierania ducha zespołu. Pozdrawiam za budowanie silnego i połączonego zdalnego zespołu. Pozdrawiam, Anno. Oto zespół, który rozwija się nawet z daleka. Absolutnie, John. Niech duch naszego zespołu świeci jasno bez względu na to, gdzie jesteśmy. Lekcja 5. Idę na zakupy w ten weekend. Hej, Anna. Idę na zakupy w ten weekend. Oczywiście potrzebuję nowych ubrań. Jaki typ Cię interesuje? Cześć, John. To brzmi zabawnie. Interesuję się codziennymi i wygodnymi ubraniami. Dobry wybór. Komfort jest kluczowy, jeśli chodzi o noszenie na co dzień. Zdecydowanie. Lubię stroje, które są wszechstronne i łatwe do mieszania i dopasowania. Bardziej interesuję się sportowymi ubraniami. Uwielbiam być aktywna. To pasuje do Twojego aktywnego stylu życia. Funkcjonalny i stylowy. Dokładnie. Chcę ubrania, które pozwolą mi swobodnie się poruszać. Zbadajmy różne sklepy i znajdźmy idealne elementy. Brzmi jak plan. Gotowy na przygodę z modą. Absolutnie, John. Niech zaczną się zakupy ubrań. Chodźmy, Anna. Oto, aby znaleźć nasz idealny styl. Pozdrawiam, John. Niech nasza wycieczka na zakupy będzie udana i przyjemna. Lekcja 6. Powinniśmy sprawdzić prognozę pogody, aby odpowiednio się spakować. Hej, Anna. Przygotowuję się do naszej podróży. Powinniśmy sprawdzić prognozę pogody, aby odpowiednio się spakować. Cześć, John. To dobry pomysł. Czasami pogoda może być nieprzewidywalna. Absolutnie. Nie chcemy być przyłapani nieprzygotowani na deszcz lub słońce. Upewnijmy się, że mamy odpowiednią odzież na każde warunki pogodowe. Zgodziłem się. Opcje nakładania warstw i wodoodporna kurtka są koniecznością. I nie zapomnij zawsze mieć przy sobie kopię ważnych dokumentów. Dobry punkt. Lepiej być bezpiecznym niż żałować podczas podróży. Kopie paszportów, dokumentów tożsamości i tras podróży mogą ratować życie. Sprawdźmy dokładnie nasze torby i upewnijmy się, że mamy wszystko, czego Brzmi potrzebujemy. jak plan. Gotowi do wyruszenia w naszą przygodę w pełni przygotowani. Absolutnie, Anna. Oto płynna i przyjemna podróż. Pozdrawiam, John. Niech nasza podróż będzie pełna niezapomnianych chwil. Chodźmy, Anna. Przygoda czeka na nas. Lekcja 7. Pragnę naszej domowej lasagna. Hej, Anna. Pragnę naszej domowej lasagna. Cześć, John. To świetny pomysł. Minęło trochę czasu, odkąd to zrobiliśmy. Uwielbiam to, jak pyszne i pocieszające jest. Powinniśmy zaplanować dzień gotowania. Zdecydowanie.
Ustalmy datę i zbierz wszystkie potrzebne składniki. I nie zapomnij o sekretnym składniku, który czyni go wyjątkowym. Ach, tak. Sekretny składnik, który sprawia, że nasza lasagna jest legendarna. Czy możemy zaprosić znajomych, aby mogli się z nami cieszyć? Dobre myślenie. Dzielenie się dobrym jedzeniem z dobrym towarzystwem jest najlepsze. Zorganizujemy ucztę lasagna i stworzymy wspaniałe wspomnienia. Już wyobrażam sobie aromat i smak. To będzie niesamowite. Pozdrawiam naszą domową lasagna i zabawny dzień gotowania. Pozdrawiam, John. Oto przepyszna lasagna i dobre wspólne chwile. Gotujmy, Anna. Kuchnia wzywa nasze imiona. Lekcja 8. Zawsze chciałem odkrywać nowe miejsca. Hej, Anna. Zawsze chciałem odkrywać nowe miejsca. Gdzie proponujesz? Cześć, John. To ekscytujące. Co powiesz na wycieczkę na plażę? Świetny pomysł. Mogę sobie wyobrazić, jak relaksujemy się na piaszczystych brzegach. Możemy rozkoszować się słońcem, pływać w oceanie i cieszyć się nadmorską bryzą. Brzmi jak idealna ucieczka. Jakaś konkretna plaża, którą polecasz. Słyszałem wspaniałe rzeczy o plaży o nazwie Paradise Cove. Paradise Cove to jest. Zaplanujmy naszą przygodę do tego tropikalnego raju. Możemy zrelaksować się na wodnych zajęciach, spróbować lokalnych potraw i zwiedzać okolice. Będzie to orzeźwiająca ucieczka od codziennej rutyny. Absolutnie. Nowe miejsca zawsze przynoszą nowe doświadczenia i wspomnienia. Pozdrawiam za wspólne odkrywanie piękna Paradise Cove. Pozdrawiam, John. Oto, aby stworzyć niezapomniane chwile na plaży. Spakujmy nasze torby. Anna, raj czeka na nas. Lekcja 9. Czy przestrzegasz konkretnej diety lub planu żywieniowego? Hej, Anna, myślałam o swojej diecie. Czy przestrzegasz konkretnej diety lub planu żywieniowego? Cześć, John. Wierzę w równowagę i jedzenie różnorodnych potraw. To dobre podejście. Jakieś konkretne produkty spożywcze, na których się koncentrujesz? Staram się włączyć do posiłków dużo owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych. To brzmi zdrowo. Czy masz jakieś ulubione przepisy? Lubię eksperymentować z sałatkami, frytkami i domowymi koktajlami. Nieźle. Ważne jest, aby znaleźć pożywne opcje, które lubisz. Absolutnie. Chodzi o odżywianie zarówno ciała, jak i kubków smakowych. Czy są jakieś produkty, których starasz się ograniczyć lub unikać? Staram się ograniczać przetworzoną żywność i dodane cukry w mojej diecie. To ma sens. Ważne jest, aby pamiętać o tym, co konsumujemy. Prawda. Chodzi o znalezienie tego, co działa najlepiej dla naszych indywidualnych ciał. Życzymy zrównoważonego i odżywczego podejścia do jedzenia. Pozdrawiam, John. Oto, aby cieszyć się zdrowymi i pysznymi posiłkami. Odkrywajmy smaczne i pożywne przepisy. Anna, Lekcja 10. Jak planujesz się tam dostać? hej, Anna, planowałem naszą podróż. Ma sens. Jak planujesz się tam dostać? Cześć, John. Będę latał. To najszybszy sposób na dotarcie do celu. To wygodne. Zarezerwowałeś już swój lot.
Jeszcze nie. Nadal muszę znaleźć najlepsze oferty i sfinalizować szczegóły. Nie spiesz się i porównaj ceny. Warto zawrzeć dobrą ofertę. Na pewno to zrobię. Oszczędność pieniędzy jest zawsze bonusem. Daj mi znać po dokonaniu rezerwacji, abyśmy mogli skoordynować nasz przyjazd. Zrobię. Powinniśmy zesynchronizować i wspólnie zaplanować nasz plan podróży. Absolutnie. Łatwiej będzie dokonać ustaleń, gdy będziemy mieli wszystkie szczegóły. Nie mogę się doczekać naszej podróży i odkrywania nowych miejsc z wami. Podobnie, Anna. To będzie ekscytująca przygoda. Życzymy niezapomnianej podróży i niezapomnianych wrażeń. Pozdrawiam, Anno. Oto płynne loty i niesamowite odkrycia. Niech to będzie podróż do zapamiętania. John. Lekcja 11. Prywatność online jest ważna. Hej, Anna. Prywatność online jest ważna. Jak chronisz swoje? Cześć, John. Zdecydowanie, to kluczowe. Używam silnych i unikalnych haseł. Dobre praktyki. Czy używasz menedżera haseł? Tak, mam. Pomaga mi bezpiecznie śledzić wszystkie moje hasła. To jest mądre. A co z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym? Włączam go, gdy tylko jest to możliwe, dla dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Świetnie. Jakieś wskazówki dotyczące unikania oszustw phishingowych. Sprawdzam dwukrotnie nadawców wiadomości e-mail i unikam klikania podejrzanych linków. Mądry ruch. Co opowiesz na ochronę danych osobowych w internecie? Ostrożnie podchodzę do tego, co dzielę i z kim się tym dzielę. Uważność jest kluczem. Jakieś inne środki ochrony prywatności, które podejmiesz? Regularnie aktualizuję swoje urządzenia i używam niezawodnego oprogramowania antywirusowego. Solidne kroki. Pozdrawiam za ochronę naszej prywatności w internecie. Pozdrawiam, John. Oto, aby zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Bądźmy czujni i chronimy naszą obecność w internecie. Anna. Lekcja 12. Czy powinienem dokonać rezerwacji bezpośrednio lub skontaktować się z gospodarzem? Anna. Słyszałem o tych wynajmie wakacyjnych. Czy powinienem dokonać rezerwacji bezpośrednio lub skontaktować się z gospodarzem? Cześć, John. To zależy. Rezerwacja bezpośrednio może być wygodna i bezpieczna. To ma sens, ale skontaktowanie się z gospodarzem może dać nam więcej informacji. Prawda. Mogą podać dodatkowe szczegóły lub odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mamy. Nie chcę żadnych niespodzianek podczas naszego pobytu. Może skontaktowanie się z gospodarzem jest lepsze. Zawsze dobrze jest wcześniej wyjaśnić wszelkie wątpliwości lub specjalne prośby. Dodatkowo możemy poczuć szybkość reakcji i pomoc gospodarza. Jest to ważne dla płynnego i przyjemnego doświadczenia. Skontaktuję się z gospodarzem i zobaczę, jak to pójdzie. Idealny. Upewnijmy się, że mamy wszystkie potrzebne informacje. Pozdrawiam za znalezienie idealnego domu wakacyjnego i bezstresowego pobytu. Pozdrawiam, John. Oto niezapomniany i bezproblemowy wypoczynek. Zabezpieczmy nasze zakwaterowanie. Anna, przygoda czeka na nas. Lekcja 13. Późne noce mogą być trudne. Hej, Anna, późne noce mogą być trudne. Prawda. Haha, ja też. Cześć, John. Absolutnie. Czasami mogą być walką. To tak,
Jakby czas zwalniał, a pozostawanie bez snu wydaje się wyzwaniem. Wiem, co masz na myśli. Walka o otwarte oczy jest prawdziwa. Późne nocne pragnienie przekąsek też może być kuszące. Nie sądzisz? Och, zdecydowanie. Trudno się oprzeć potrzebie nalotu na lodówkę. Filmy nocne lub programy telewizyjne mogą być mieczem obosiecznym. Są zabawne, ale jeszcze trudniej jest iść spać. A potem następny poranek uderza wściekłością i brakiem snu. To tak, jakbyśmy byli w zwolnionym tempie, próbując funkcjonować na kofeinie. Haha, dokładnie. Ale hej, przeżyjemy i śmiejemy się z tego później, prawda? Absolutnie. Późne noce mogą być trudne, ale tworzą też zabawne historie. Pozdrawiam do przetrwania późnych nocy i przyjęcia chwil pozbawionych snu. Pozdrawiam, John. Oto zabawne przygody spania do późna. Zmierzmy się z tymi późnymi nocami z poczuciem humoru. Anna, Lekcja 14. Chciałem porozmawiać o naszych możliwościach transportu. hej, Anna, nie ma problemu. Zawsze lepiej być przygotowanym. Czy jest coś jeszcze, o czym chciałeś omówić? Cześć, John. Właściwie, tak. Chciałem porozmawiać o naszych możliwościach transportu. Dobry pomysł. Co opowiesz na wynajem samochodu dla większej elastyczności? To mogłoby zadziałać. Ale co z transportem publicznym? To też może być wygodne. To prawda, że korzystanie z autobusów lub pociągów może zaoszczędzić nam kłopotów z parkowaniem. Należy również wziąć pod uwagę koszt i dostępność transportu. Zgodziłem się. Będziemy musieli rozważyć zalety i wady każdej opcji. Być może połączenie obu może być najlepszym podejściem. To jest możliwość. Możemy mieszać i dopasowywać w oparciu o nasze codzienne plany. Dobrze jest mieć alternatywy i plany tworzenia kopii zapasowych w przypadku nieoczekiwanych sytuacji. Zdecydowanie. Elastyczność jest kluczowa, jeśli chodzi o transport. W porządku. Zbadajmy i porównajmy nasze opcje przed podjęciem decyzji. Brzmi jak plan. Znajdziemy najlepszy sposób na poruszanie się. Anna, Chodźmy, John. Nasza przygoda transportowa czeka. Lekcja 15. Zbyt duże przeciążenie informacjami. hej, Anna. Media ostatnio mnie stresują. Zbyt duże przeciążenie informacjami. Cześć, John. Wiem, co masz na myśli. Czasami może to być przytłaczające. Wydaje się, że jest ciągły strumień wiadomości i aktualizacji. To prawda, że trudno nadążyć za wszystkim, co się dzieje. Im więcej czytam, tym bardziej staję się niespokojny. Rozumiem. Ważne jest, aby robić przerwy i rozłączyć się. Muszę znaleźć równowagę między byciem na bieżąco a zachowaniem dobrego samopoczucia psychicznego. Absolutnie. Priorytetyzowanie samoopieki ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie. Może powinienem ograniczyć konsumpcję mediów i skupić się na bardziej pozytywnych rzeczach. To dobry pomysł. Otoczenie się podnoszącymi na duchu treściami może mieć znaczenie. Postaram się znaleźć równowagę i nie pozwolić, aby media mnie przytłoczyły. Pamiętaj, że masz kontrolę nad tym, co zdecydujesz się spożywać. Dzięki, Anna. Pozdrawiam do znalezienia spokoju pośród chaosu medialnego. Pozdrawiam, John. Oto spokojniejszy i szczęśliwszy stan umysłu. Poruszajmy się przez burzę medialną z poczuciem spokoju. Anno, Lekcja 16. Ważne jest,
aby zaprezentować swoje umiejętności. Hej, Anna. Podczas rozmowy ważne jest, aby pokazać swoje umiejętności. Cześć, John. Absolutnie, to twoja szansa, by zabłysnąć i zaimponować. Myślę, że podkreślenie mojego doświadczenia i osiągnięć zrobi silne wrażenie. To świetne podejście. Zaufanie jest kluczowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Upewnię się, że przedstawię konkretne przykłady tego, jak zastosowałem swoje umiejętności. To mądra strategia. Skutecznie demonstruje twoje możliwości. Chcę też pokazać swój entuzjazm i pasję do tej roli. Absolutnie. Pracodawcy doceniają kandydatów, którzy są naprawdę podekscytowani. Przygotuję kilka przemyślanych pytań, które również żądam ankieterowi. To dobry pomysł. Pokazuje twoje zainteresowanie i zaangażowanie. Chcę pozostawić trwałe wrażenie i wyróżnić się na tle konkurencji. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zaprezentowaniu swoich umiejętności zrobisz sobie świetnie. Dzięki, Anna. Pozdrawiam udaną rozmowę kwalifikacyjną i znalezienie pracy. Pozdrawiam, John. Oto twoje umiejętności, które błyszczą jasno podczas wywiadu. Przygotujmy się do tego wywiadu, Anno. Lekcja 17. Myślałem o wizycie w tropikalnym raju. Hej, Anna. Tak, myślałem o wizycie w tropikalnym raju. Cześć, John. To brzmi niesamowicie. Tropikalne miejsca są piękne. Mogę sobie już wyobrazić palmy, krystalicznie czyste wody i białe piaszczyste plaże. To jak wejście do pocztówki lub snu. Chcę poczuć ciepłe słońce na mojej skórze i pływać w turkusowym morzu. Tropikalne wibracje i bujna zieleń tworzą poczucie spokoju. I delektując się pysznymi tropikalnymi owocami i orzeźwiającymi koktajlami. To uczta dla zmysłów, od żywych kolorów po tropikalne zapachy. Na pewno muszę spakować krem przeciwsłoneczny i okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij o strojach kąpielowych i czapce, aby zachować ochronę. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć magii tropikalnego raju. To będzie niezapomniana przygoda, John. Życzymy wspólnej eksploracji tropikalnego raju. Anna. Pozdrawiam, John. Oto tworzenie tropikalnych wspomnień, które trwają całe życie. Zaplanujmy naszą ucieczkę do tropikalnego raju. Anna. Lekcja 18. Chcę być blisko wszystkich atrakcji. Hej, Anna. Tak, byłoby świetnie. Chcę być blisko wszystkich atrakcji. Cześć, John. Przebywanie w pobliżu atrakcji sprawia, że jest to wygodne i oszczędza czas. Możemy zmaksymalizować nasz czas na odkrywanie i doświadczanie wszystkiego. Absolutnie. Nie będziemy musieli martwić się długimi dojazdami do pracy lub kłopotami transportowymi. Łatwiej będzie zanurzyć się w lokalnej kulturze i klimacie. Możemy z łatwością odwiedzić zabytki, muzea i popularne miejsca. W pobliżu będziemy mieli mnóstwo opcji gastronomicznych i rozrywkowych. To ekscytujące być w sercu akcji i poczuć energię. Plus, nie przegapimy żadnych obowiązkowych zajęć lub obowiązkowych zajęć. Możemy być spontaniczni i jak najlepiej wykorzystać naszą przygodę. Znajdźmy zakwaterowanie, które postawi nas w centrum akcji. Anno. Brzmi jak plan, John. Oto, aby być blisko wszystkich emocji. Zanurkujmy się w sercu atrakcji. Anno. Lekcja 19. Złapanie się w deszczu nigdy nie jest zabawne. Hej, Anna.
Dobry pomysł. Nie stać mnie na przemoczenie. Cześć, John. Absolutnie. Złapanie się w deszczu nigdy nie jest zabawne. Rujnuje włosy i ogólny wygląd. Prawda. Och, mogę się odnieść. Nic gorszego niż mokra i pusząca się fryzura. I nie zapomnij o rozmoczonych butach i ubraniach przyklejających się do twojego ciała. Ag, to niewygodne i sprawia, że czujesz się zimny i leniwy. Ponadto trudno jest pozostać suchym i znaleźć schronienie w ulewie. Zwłaszcza jeśli jesteś daleko od domu lub bez parasola. Miałem sporo wypadków parasolowych, odwracając się na lewą stronę lub odmuchując. To jak serial komediowy próbujący walczyć z wiatrem i deszczem parasolem. Haha, rzeczywiście. Musimy być przygotowani i sprawdzić prognozę pogody. W ten sposób możemy uniknąć nieoczekiwanych deszczów i odpowiednio zaplanować. Pozostańmy suche i zachowajmy nienaruszone fryzury. Anna. Absolutnie, John. Oto unikanie kropel deszczu i zachowanie stylowego. Tańcz między kroplami deszczu. Anno, nie zamoczając się. Lekcja 20. Myślałem o zaplanowaniu weekendowego wyjazdu. Hej, Anna. Myślałem o zaplanowaniu weekendowego wyjazdu. Byłbyś zainteresowany. Cześć, John. Absolutnie. Uwielbiam pomysł weekendowego wyjazdu. Będzie to doskonała okazja do relaksu i naładowania. Mógłbym skorzystać z przerwy od codziennej rutyny i odkryć coś nowego. Możemy uciec z miasta i wspólnie odkryć inne miejsce. To brzmi ekscytująco. Masz na myśli jakieś konkretne miejsce docelowe? Może przytulna chatka w górach lub wypoczynek przy plaży. Obie opcje brzmią fantastycznie. Jestem gotowy na przygodę. Możemy wybrać się na wędrówkę, pikniki lub po prostu cieszyć się spokojną okolicą. I delektuj się pyszną lokalną kuchnią i spróbuj nowych zajęć. Będą to mini wakacje pełne zabawy i niezapomnianych chwil. Poliz mnie, John. Zaplanujmy niesamowity weekendowy wypad. Niesamowite. Anna, przygotuj się na weekend pełen przygód i relaksu. Uciekajmy od zwykłego i STW niesamowite wspomnienia. John. Lekcja 21. Czy próbowałeś wydarzeń networkingowych? Hej, Anna, czy próbowałeś wydarzeń networkingowych? Cześć, John. Tak, uczestniczyłem w kilku wydarzeniach networkingowych w przeszłości. Czy uznałeś je za pomocne w poszerzaniu kontaktów zawodowych? Absolutnie. Wydarzenia sieciowe dają świetne możliwości poznania nowych ludzi. Dobrze wiedzieć. Sam rozważałem udział w niektórych. Warto spróbować. Nigdy nie wiesz, kogo możesz spotkać i jakie możliwości mogą się pojawić. Jakieś wskazówki, jak najlepiej wykorzystać wydarzenia sieciowe. Bądź przystępny, angażuj się w rozmowy i słuchaj uważnie. Upewnię się, że moje wizytówki też będą gotowe. To mądry ruch. Jest to sposób na łatwą wymianę informacji kontaktowych. Mam tylko nadzieję, że nie skończę niezręcznie stać sam w kącie. Nie martw się. Na początku może to być trochę onieśmielające, ale wszyscy są tam z tego samego powodu. Wyjdę ze strefy komfortu i dam szansę. To jest duch. John, obejrzyj przygodę networkingową. Oto, aby poszerzyć naszą profesjonalną sieć i otworzyć nowe drzwi. Anna. Pozdrawiam, John.
Poruszajmy się po świecie sieci z pewnością siebie i urokiem. Nawiążmy połączenia, które mogą nas przenieść na nowe wyżyny. Anna. Lekcja 22. Czy dowiedziałeś się o jakichkolwiek symbolicznych znaczeniach? Hej, Anna. Oszałamiający. Wspaniale to słyszeć. Czy dowiedziałeś się o jakichś symbolicznych znaczeniach? Cześć, John. Tak, odkryłem, że motyle są często postrzegane jako symbole transformacji i zmian. To fascynujące. Więc zobaczenie motyla może oznaczać pozytywną zmianę w czyimś życiu. Dokładnie. Może być oznaką rozwoju osobistego i potencjału nowych początków. Wow, natura ma swój własny sposób wysyłania wiadomości. Prawda. Absolutnie. Wiele kultur i wierzeń kojarzy symbolikę z różnymi zwierzętami i elementami naturalnymi. Czy są jakieś inne symboliczne znaczenia, które napotkałeś? Tak, na przykład kwiat lotosu jest często uważany za symbol czystości i oświecenia. To jest piękne. To niesamowite. Jak natura może inspirować tak głębokie znaczenia. To naprawdę jest. Odkrywanie symboliki dodaje kolejną warstwę uznania do świata przyrody. Zdecydowanie będę pilnował tych symbolicznych elementów w moim otoczeniu. To świetny pomysł. Może sprawić, że codzienne doświadczenia będą bardziej znaczące. Oto odkrycie ukrytej symboliki i przyjęcie pozytywnych zmian. Anna. Pozdrawiam, John. Znajdźmy piękno i znaczenie w otaczającym nas świecie. Odszyfrujmy wiadomości, które natura wysyła nam. Anno. Lekcja 23. Myślałem o wędrówce i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Hej, Anna. Jak się masz? Dobrze sobie radzę. Cześć, John. Jestem całkiem niezły. Dzięki. Co powiesz na ciebie? Ja też dobrze sobie radzę. Dzięki za pytanie. Hej, masz jakieś plany na weekend? Nie tak naprawdę. Po prostu się uspokoiłem. Co powiesz na ciebie? Myślałem o wędrówce i cieszeniu się spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. To brzmi cudownie. Świeże powietrze i natura mogą być tak odmładzające. Absolutnie. To świetny sposób na relaks i ćwiczenie. Czy masz na myśli konkretny szlak turystyczny? Tak, w pobliskich górach jest piękny szlak, który chciałem zwiedzić. Brzmi jak idealna przygoda. Polizz mnie. Niesamowite. Będziemy się świetnie bawić w otoczeniu piękna natury. Nie mogę się doczekać. Niech będzie to niezapomniany weekend. John. Załóżmy nasze buty turystyczne i ruszajmy w szlaki. Anna. Lekcja 24. To się nazywa styl miejski. Hej, Anna. Naprawdę, jak to się nazywa? Cześć, John. To się nazywa styl miejski. Mają wyjątkowe i modne wyczucie mody. Och, słyszałem o tym. Czym różni się od innych stylów? Styl miejski polega na stylowym łączeniu elementów casual i streetwear. Więc to połączenie komfortu i mody. Dokładnie. Często zawiera trampki, koszulki graficzne, podarte dżinsy i wyjątkowe akcesoria.